To będzie opowieść o piłkarzu, który spędził w jednym klubie 25 lat i mimo, że był najlepszy w swoim fachu, nigdy nie szukał szczęścia gdzie indziej. Tak, wiem, dzisiaj brzmi to nierealnie, ale Paolo Maldini też był nierealny. Ronaldo il Fenomeno powiedział kiedyś, że był to najtrudniejszy rywal, z jakim musiał się mierzyć. Nawet bull terrier Gennaro Gattuso pokorniał na twarzy, kiedy do głosu dochodził wielki Li Capitano. Myślę, że ten odcinek będzie świetną esencją sportu i przykładem, jak powinien wyglądać wzór lidera szatni. Jeśli muszę wykonać wcisk, to już popełniłem błąd. To zdanie stało się manifestem Paolo Maldiniego. Zapraszam Was na opowieść o tym fascynującym piłkarzu. Wydaje mi się, że chyba o żadnego gracza w komentarzach nie prosiliście tak bardzo. No więc w końcu się udało. To będzie opowieść o wielkim Milanie Arrigo Sacchiego, ale też o sztafecie pokoleń, bo przecież w reprezentacji Włoch zagrali Cesare, Paolo i Daniel Maldini. Ta rodzina jest unikatem w historii futbolu. Historię Paolo Maldiniego trzeba zacząć nietypowo, ponieważ zanim się urodził, jego nazwisko już wtedy ważyło bardzo dużo. Był synem Cesare Maldiniego, czyli kapitana Milanu w latach 60. Jego ojciec podniósł pierwszy w historii klubu Puchar Europy w 1963 roku, pokonując na Wembley słynną Benfikę z Eusebio w składzie. W drużynie Milanu grali m.in. legendarny Gianni Rivera oraz Giovanni Trapattoni, w przyszłości uznany trener. Zespół prowadził charakterystyczny Nereo Rocco, wielki zwolennik Catenaccio, więc fundamentem jego drużyny była defensywa prowadzona przez Maldiniego. Cesare już w tamtych czasach wyprzedzał epokę, jak na obrońcę grał bardzo wysoko i podejmował ryzyko. Nie bał się popełniać błędów, a jego rzadkie pomyłki włoska prasa nazywała Maldinate. To określenie z czasem weszło nawet do włoskiego słownika piłkarskiego, co pokazuje, jak wielki wpływ na kulturę futbolu miał Maldini senior. Jego syn Paolo urodził się w 1968 roku, 5 lat po tym, jak ojciec wygrał Puchar Europy. To oczywiste, że młody dorastał w domu, gdzie futbol był religią. Jak wspominał, po latach między 6 a 10 rokiem jego życie kręciło się wokół oratorium. Były to małe boiska budowane przez Włochów zaraz przy kościołach. Sport pomógł mi dożyć jako człowiek i jako piłkarz, ale presja była ogromna. Bycie synem Cesare Maldiniego oznaczało życie pod nieustanną lupą, z pytaniami o to, czy naprawdę zasługuje na miejsce w drużynie, czy to tylko nazwisko otwiera mi drzwi, opowiadał Paolo po latach. Kiedy Maldini miał 10 lat, ojciec zaproponował mu testy w Milanie. Zapytałem Paolo, gdzie chciałbyś grać, w Milanie czy w Interze, wspominał Cesare. Odpowiedź oczywiście mogła być tylko jedna, a decyzja młodego chłopaka wyznaczyła drogę, która na zawsze przeszła do historii futbolu. 12 września 1978 roku młody Paolo pojawił się w Milanello na testach. Fausto Braga, czyli legendarny scout i trener młodzieży, otrzymał od Nereo Rocco jasne instrukcje. Posłuchaj Fausto, jeśli chłopak jest okej, to bierz go, ale jeśli coś w nim nie gra, to nie patrz na to, że to syn Cesare. Mam w głowie wyraźne wspomnienie z tamtego dnia, opowiadał Paolo po latach. Rano poszedłem z mamą na Corso Buenos Aires kupić nowe buty, parę korkotrampków z pomarańczową linią. Przyjechałem jako chłopak z oratorium, wziąłem udział w testach i miałem przekonanie, że było w porządku. Jeden z trenerów, który obserwował testy, powiedział potem: chłopak był dobry, powiedziałbym nawet, że wyjątkowy. Tymczasem wspomniany wcześniej Braga wziął młodego na bok i zaczął przesłuchanie. Dla jakiej drużyny grasz? Spytał na początek. Dla żadnej, odpowiedział Paolo. To gdzie nauczyłeś się grać? W oratorium, proszę pana. Padła błyskawiczna, choć nieco zagadkowa odpowiedź. Można więc powiedzieć, że młody Maldini był samorodkiem, oczywiście mającym wielki wzór w postaci ojca. Dopiero po 10 roku życia dołączył do zespołu, gdzie miał trenerów i konkretny system. Co ciekawe, aż do 14 roku życia był skrzydłowym, dopiero potem został cofnięty na obronę, a że świetnie grał obiema nogami, to raz grywał na prawej, raz na lewej, albo po prostu w środku. Oczywiście nie wszystko szło jak z płatka. Alessandro Costa Curta, który był wtedy kapitanem drużyny Primavery, wspominał po latach. Byłem kapitanem, kiedy Paolo przyszedł do zespołu. Był bardzo nieśmiały, bardzo introwertyczny. Drużyna widziała w nim kogoś protegowanego. Od razu mówiono, że jest synem Cesare Maldiniego. Co ciekawe, trenerem Primavery był wtedy Fabio Capello, później trener dorosłej drużyny, z którą wygrał Ligę Mistrzów. Capello wspominał Maldiniego w następujący sposób. Był o 2 lata młodszy od innych chłopaków, ale pozwalałem mu grać dalej. Czasem na przekór, bo widziałem, jak dużą rezerwę mają do niego inni, tylko dlatego, że był synem tak wielkiej postaci. Paolo musiał udowadniać swoją wartość każdego dnia. W momencie, gdy wszedł na boisko, wszyscy natychmiast zrozumieliśmy, że nie był protegowanym.
Był tam, bo był dobry, opowiadał Costa Curta. Chwilę potem w sezonie 84-85 Maldini wygrał młodzieżowy Puchar Włoch. Ten sukces dotarł do uszów Nilsa Lidholma, ówczesnego trenera seniorów Milanu. Skoro Milan miał kapitalną młodzież, a na jej tle wyróżniał się pewien 16-latek, to jak najszybciej trzeba było dać mu szansę. 20 stycznia 1985 roku to jedna z najważniejszych dat w historii włoskiego futbolu. Tego dnia 16-letni Paolo Maldini po raz pierwszy założył koszulkę pierwszego zespołu AC Milan. Rossoneri jechali wtedy na wyjazdowy mecz z Udinese, a kontuzje mocno przetrzebiły skład. Gdy w trakcie spotkania doszło do kolejnego urazu, tym razem Sergio Battistiego, Lidholm zwrócił się do siedzącego na ławce nastolatka. „Gdzie zazwyczaj grasz?” zapytał szwedzki trener. „Na prawej stronie, trenerze”, odpowiedział nieśmiało Paulo. „Czujesz się na siłach?” dopytywał Lidholm. „Tak, absolutnie”, brzmiała odpowiedź bez wahania. Ciekawostką jest to, że Maldini wszedł na boisko w poważnym starciu, mimo że od rana narzekał na pewien dyskomfort. Dzień wcześniej podczas treningu w Milanello padał śnieg, więc młody obrońca pożyczył buty od kolegi. Buty były za małe i totalnie starły mu pięty. Mimo to, kiedy wszedł na boisko, w ogóle o tym nie myślał. Jego myśli skoncentrowane były tylko na tym, by wykorzystać swoją szansę. Kiedy dotknąłem pierwszy raz piłkę, od razu wszystko stało się dla mnie płynniejsze. Zagrałem jedno dobre podanie, a potem następne. To był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że mogę zostać piłkarzem. Wcześniej wydawało mi się to bardzo odległym światem. Nie sądziłem, że jestem w stanie grać z prawdziwymi mistrzami, opowiadał Maldini. Milan zremisował 1-1, a Paulo otrzymał same pochwały. Gianni Rivera, legenda klubu i były kolega ojca z drużyny, powiedział potem: „Podobał mi się jego debiut, ponieważ wszedł na boisko bez żadnego strachu. Mam nadzieję, że będzie mógł powtórzyć karierę ojca”, opowiadał Rivera. Lidholm z kolei był jeszcze bardziej konkretny. „Paulo ma wspaniałą przyszłość”, powiedział mediom. I oczywiście nie mylił się, ten 16-latek stawiał pierwszy krok, ale przed sobą miał jeszcze 25 lat gry w pierwszej drużynie Milanu. Lata 80. to był czas wielkich zmian w zespole z San Siro. Klub znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Groziło mu nawet bankructwo. Wszystko zmieniło się 10 lutego 1986 roku, gdy ekscentryczny Silvio Berlusconi przejął klub od Giuseppe Farini. „Milan musi wrócić na szczyt Europy”, ogłosił nowy właściciel. Franco Baresi, legendarny obrońca, wspominał pierwsze tygodnie Berlusconiego w następujący sposób. „Zebrał nas wszystkich w sali, a potem wygłosił płomienne przemówienie. Zastanawiałem się, czy ten człowiek jest marzycielem czy szaleńcem. Zapowiadał nam, że w ciągu kilku sezonów prowadzi Milan na szczyt nie tyle włoskiej, co światowej piłki. Jego wizja nas przerażała, a z drugiej strony było to bardzo ekscytujące. On wierzył w to bardziej niż my sami”, opowiadał Baresi. W sezonie 1985-1986 Paulo został na stałe włączony do pierwszej drużyny. 4 stycznia 1987 roku strzelił swojego pierwszego gola w Serie A, kiedy pokonał bramkarza Como. Co więcej, była to bramka dająca zwycięstwo 1-0. „Po raz pierwszy w życiu miałem instynkt napastnika”, wspominał Maldini. „Sprawiło mi to ogromną radość. Od tego momentu do końca meczu już nic nie pamiętałem. Grałem jak w transie”, wspominał Paulo. Milan zajął w tamtym sezonie 5. miejsce. W kwietniu z drużyną pożegnał się trener Lidholm, a sezon kończył Fabio Capello. Zaraz potem przyszedł czas na rewolucję. Zaczęła się ona latem 1987 roku wraz z przyjściem Arrigo Sacchiego. Paulo spędzał wakacje na Sardynii z przyjaciółmi, gdy zadzwonił do niego nowy trener. „Pamiętam to jak dziś”, usłyszałem głos w słuchawce i słowa: „Drogi Paulo, muszę ci powiedzieć, że jesteś na rozdrożu”. Od razu zapytałem o wyjaśnienie. „Co pan ma na myśli?” A Sacchi na to: „Jesteś na rozdrożu, bo musisz zdecydować się, czy chcesz być piłkarzem, czy zostać playboyem”. Paulo miał wtedy 19 lat, 186 cm wzrostu, był atletycznej budowy i miał twarz jak z filmów Hollywood. Ciągle słyszał, że jest przystojny. Interesowały się nim dziewczyny, ale w pewnym momencie zdenerwował się na sugestie Sacchiego. „Trenerze, chciałbym być piłkarzem, ale nie wiem, o co trenerowi chodzi. Jakie informacje ma pan na mój temat?”, odpowiedział stanowczo Maldini. To były trudne i dziwne początki. Musiał minąć pewien czas, żeby obaj się dotarli. Sacchi przeżywał piłkę, jakby to było całe życie. Miał totalną obsesję na tym punkcie, opowiadał Paulo. „Ciągle wbijał nam do głowy te same rzeczy. W pewnym momencie stało się to automatyczne. To, co robiliśmy na treningach, pozostawało nam na lata. Widzieliśmy zmianę pod względem przygotowania fizycznego i mentalności”, relacjonował Paulo.
Treningi były tak intensywne, jakby Sacchi czuł przyjemność z zadawania bólu. To było coś, czego nikt inny nie robił. Na treningu żadna minuta nie mogła zostać zmarnowana. Przychodziłem do klubu w czwartek albo w piątek i mówiłem: nie dam rady zagrać w niedzielę. Jestem pewien, że mój organizm powie stop, myślałem. Ale potem przychodziła sobota, odprawa meczowa, chwila odpoczynku i zaczynałem czuć się lepiej. W niedzielę czuliśmy niesamowitą siłę. Jak na tamte lata to była drużyna bardzo silna fizycznie. Mogliśmy biegać bez przerwy, wspominał Maldini. Obrona Milanu stała się legendarna. Paolo na lewej stronie, Mauro Tassotti na prawej, a w środku Filippo Galli, później oczywiście Costa Curta i Franco Baresi. Ta formacja była tak niezawodna, że firma Nike stworzyła chwytliwy slogan: najłatwiejszą pracą w Europie jest bycie bramkarzem reprezentacji Włoch. Sezon 1987-1988 był przełomowy. Milan konkurował z Napoli Diego Maradona o Scudetto. Kluczowy był bezpośredni mecz 3 stycznia 1988 roku, który rossoneri wygrali 4-1. Colombo, Virdis, Hulit i Donadoni to 4 strzelców na San Siro w meczu, w którym Milan początkowo przegrywał 0-1. Ostatecznie Paolo w wieku 20 lat zdobył swoje pierwsze trofeum jako profesjonalista. Sacchi dał nam mentalność zwycięzców. To było magiczne, wspominał Maldini. Dla Milanu było to pierwsze mistrzostwo od 9 lat. Największym bohaterem był oczywiście Sacchi. Zrobił to przecież w swoim pierwszym sezonie. Wcześniej prasa pukała się w głowę, gdy Berlusconi zatrudniał trenera, który nigdy wcześniej nie grał profesjonalnie w piłkę. To wtedy narodziło się słynne zdanie Sacchiego: nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że aby zostać jokejem, trzeba najpierw być koniem. Dzisiaj to normalne, że wielu wielkich trenerów nie ma za sobą wielkiej kariery piłkarskiej, ale wtedy takie nie było. Sacchi z impetem torował ten szlak. Sezon 1988-1989 był jeszcze bardziej spektakularny, bo przyniósł pierwszą Ligę Mistrzów. Do zespołu dołączył Frank Rijkaard, tworząc z Rudem Hulitem i Marco van Bastenem legendarne holenderskie trio. Milan po drodze stoczył dramatyczny mecz z Crveną Zvezdą, wygrany dopiero w rzutach karnych. Co ciekawe, rewanż został przerwany z powodu mgły i dograny dopiero na drugi dzień. Niesamowity był też półfinał z Realem Madryt. Na Santiago Bernabeu Milan zremisował 1-1, ale na San Siro rozwalcował królewskich 5-0. To była noc, której nie da się zapomnieć. Graliśmy w futbol z innej planety, wspominał Paulo. Finał w Barcelonie ze Steaua Bukareszt to była już tylko formalność. Milan wygrał 4-0, a Paulo w wieku 21 lat stał się triumfatorem Pucharu Europy. Do kolekcji dołączyły także Super Puchar Europy i Puchar Interkontynentalny. To był absolutny szczyt i wielka dominacja Milanu. Rok później znowu przecież wygrali najważniejsze rozgrywki w Europie, pokonując w finale Benfikę pogodą Rijkaarda. Maldini był ciągle stosunkowo młody, a mimo to zjadał na śniadanie wielu wybitnych rywali. Jedynym, który naprawdę w tamtym czasie sprawiał mi ogromne problemy, był Chris Waddle z Olimpiku Marsylia. Potrafił falować, pieścił piłkę, a potem nagle przyspieszał. Miał świetny zryw. To był piłkarz, przy którym wolałem stać na własnej połowie przez cały mecz, opowiadał Maldini. W 1991 roku Sacchi odszedł do reprezentacji Włoch, a jego miejsce zajął Fabio Capello. Ten sam, który kilka lat wcześniej prowadził Paulo w drużynie Primavery. Od razu zmienił się styl gry. Maldini odczuł mniej obsesyjny pressing, więcej racjonalności, ale skuteczność drużyny pozostała na najwyższym poziomie. Lata 92-94 to era 3 kolejnych Scudetto. Szczególnie sezon 91-92 był wyjątkowy. Milan przeszedł całą ligę bez porażki. W latach 91-93 w sumie miał 58 meczów bez smaku klęski, co rozciągało się na 3 sezony. To była ekstaza, ogromny zachwyt włoskich mediów. Li Invincibili, czyli niezwyciężeni, to był ich stały przydomek we włoskiej prasie. W 1994 roku Maldini miał już 26 lat. Miał też w gablocie 4 mistrzostwa Serie A i 2 Puchary Europy. Chwilę potem odhaczył puchar numer 3, gdy w finale w Atenach drużyna Capello zdeklasowała wielką Barcelonę Johana Cruyffa. Milan wygrał 4-0, a Paulo, zastępując kontuzjowanych Baresiego i Costa Curtę, grał jako środkowy obrońca. Pokazał wtedy swoją wszechstronność, potrafił grać na każdej pozycji w obronie. Gole w tamtym meczu strzelali Daniele Massaro i to dwukrotnie, Dejan Savicevic i Marcel Desailly. Barcelona miała w składzie Romario i Stoichkova. W środku pomocy biegał 23-letni Pep Guardiola, ale to po prostu nie był ich dzień. Milan delektował się swoim wielkim cyklem. W tamtych latach byli po prostu poza zasięgiem. Tamtego wieczoru na stadionie w Atenach
wręcz unosili się w powietrzu. W 1994 roku Paulo został pierwszym obrońcą w historii, który zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza roku w głosowaniu magazynu World Soccer. To szczególny powód do dumy, ponieważ obrońcy zazwyczaj otrzymują znacznie mniej uwagi od fanów i mediów. Wszyscy patrzą na tych, którzy strzelają gole, powiedział podczas ceremonii. My jesteśmy bardziej w maszynowni niż na estradzie. Uśmiechał się dalej, opowiadając o medialnym postrzeganiu roli obrońców w tamtym czasie. To był też rok, kiedy naturalnie odbywał się też plebiscyt Złotej Piłki. Tutaj Maldini zajął 3. miejsce, tuż za Hristo Stoiczkowem i Roberto Baggio. Był jedynym obrońcą w pierwszej dziesiątce. Gorsze czasy przyszły dopiero w sezonie 96-97. Milan był obrońcą tytułu Serie A, ale zajął dopiero 11. miejsce. Urugwajczyk Oscar Tabares nie był w stanie odtworzyć schematów, które przez lata wpoił piłkarzom Capello. Paulo miewał urazy, był przesuwany z pozycji na pozycję, a krytyka sypała się ze wszystkich stron. 6 kwietnia 1997 roku Milan został upokorzony przez Juventus, aż 1-6. Po dublecie strzelili Wladimir Jugowicz i Christian Vieri, a w pomocy brylował Zinedine Zidane. Zespół Rossoneri prowadził wtedy ponownie Arrigo Sacchi, który wcielił się w rolę ratownika, ale to nie był udany powrót. Kiedy w 1998 roku wrócił Fabio Capello, jego relacje z Paulo nie były łatwe. W ostatnim roku z Capello w Milanie pokłóciliśmy się i prawie doszło do rękoczynów, wyznał Paulo w wywiadzie dla Sky Sports. Nie szanował mnie, myślał, że go zdradziłem, ale to nie było prawdą. Nienawidziłem go przez kilka miesięcy. Z czasem to przeszło i dalej mogliśmy wygrywać, dodawał piłkarz Rossonerich. W tych trudnych czasach drugiej połowy lat 90. miał nawet ofertę z Chelsea, którą złożył mu Gianluca Vialli. Rozważałem jego propozycję, bo czułem się zraniony niektórymi rzeczami. Byłem smutny, słysząc, co o mnie gadają, ale mimo to chciałem zostać w klubie mojego serca. To był pierwszy i ostatni raz, gdy pomyślałem o odejściu, wspominał Maldini. Lata później mówiło się też, że mocno zabiegał o niego Manchester United. To wtedy ojciec Paulo, czyli Cesare Maldini, miał odpowiedzieć Fergusonowi wprost, że jego syn nigdy nie opuści Milanu. W 1997 roku, po zakończeniu kariery przez Franco Baresiego, Paulo przejął opaskę kapitańską. Nie było to przypadkowe, grał już wtedy w Milanie ponad dekadę. Wywalczył szacunek nie tylko umiejętnościami, ale przede wszystkim postawą. Jestem szczęśliwy, miałem wspaniałego mistrza przez 10 lat. Mam nadzieję, że przejąłem od Franco niektóre z jego umiejętności. Opowiadał o nowej roli z dużą pokorą i skromnością. To zawsze były cechy, które charakteryzowały Maldiniego. Niektórzy mówili, że na boisko mógłby wychodzić w garniturze, bo kiedy większość jego kolegów po fachu kosiła rywali równo z trawą, on zdawał się mówić: sorry panowie, ale ja tego nie potrzebuję. Jego najsłynniejsza wypowiedź pod tytułem „Jeśli muszę wykonać ślizg, to już popełniłem błąd” brzmi jak manifest. Nie chodziło o to, że nie potrafił wykonywać twardych wejść. Przeciwnie, gdy trzeba było, nie wahał się, ale to była ostateczność. Siła Maldiniego leżała po prostu gdzie indziej. Obrona to przede wszystkim myślenie, tłumaczył Paulo. Antycypacja, pozycjonowanie, czytanie ruchów rywali. Jeśli jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, nie musisz gonić za przeciwnikiem, opowiadał piłkarz Rossonerich. Pod tym względem można powiedzieć, że rewolucjonizował myślenie o grze obronnej. Na początku XXI wieku Sir Alex Ferguson powiedział: Maldini przeszedł przez całe 90 minut bez wykonania ani jednego wślizgu. To jest sztuka, a on jest jej mistrzem. Chwalili go właściwie wszyscy wielcy trenerzy i piłkarze. Ronaldinho powiedział kiedyś, że Maldini prowadził piłkę jak pomocnik, a nie obrońca. Nad jego talentem zachwycał się też Zlatan Ibrahimowicz, który rzadko publicznie decydował się na pochwały. Maldini był najlepszym i najtrudniejszym obrońcą, z jakim kiedykolwiek się spotkałem. Miał wszystko, był kompletnym obrońcą, silnym, inteligentnym i doskonałym w kryciu 1 na 1, opowiadał Zlatan Ibrahimowicz. Paulo był kapitanem, który świecił przykładem. W ciągu całej kariery otrzymał tylko 3 czerwone kartki w 1028 meczach. To statystyka, która mówi wszystko o jego klasie i samokontroli. Nawet typowi twardziele jak Gennaro Gattuso nie ośmielali się sprzeciwić Paulo. Słynna była przecież scena z początku XXI wieku w meczu z Juventusem, kiedy Gattuso prowokował Pawła Nedveda. Maldini błyskawicznie zrugał Gennaro, mówiąc: zamknij się i uspokój. Il Capitano zyskał ogromny respekt tym filmem. To był kapitan z krwi i kości, jego autorytet był niepodważalny, ale nigdy nie nadużywał władzy do pieszczenia własnego ego. Zawsze chodziło o drużynę.
Jednocześnie cały czas toczyła się też jego kariera reprezentacyjna. Zanim przejdę do dalszych etapów w Milanie, wplotę tu na chwilę wątek kadry Włoch, w której Maldini grał od 1988 roku do 2002. Co ciekawe, wcześniej oczywiście grał też w młodzieżówce, gdzie trenerem był jego ojciec. Zanim mnie powołał, ostrzegł mnie: co powiedzą dziennikarze, jeśli cię powołam? Bądź na to gotowy, wspominał Maldini. Potem szybko wspinał się po drabinie, błyskawicznie zagrał na Euro 88 i to nawet w podstawowym składzie. Szczególne pochwały dostał po meczu z Hiszpanią, wygranym 1-0 po golu Gianluigi Viallego. Włosi dotarli do półfinału, gdzie przegrali z ZSRR, ale Paulo znalazł się w 11 turnieju. Podobnie było na mundialu 2 lata później, znowu 11 turnieju i znowu blisko finału. W meczu o trzecie miejsce Włosi pokonali Anglików 2-1, ale smak był gorzki. Wcześniejsza porażka w karnych z Argentyną pozostawiła poczucie rozczarowania. To był turniej rozgrywany w domu, na włoskich boiskach. Ten półfinał, przegrany w karnych w Neapolu, długo siedział w głowie Maldiniego. Pamiętny był też finał Mistrzostw Świata w 1994 roku. Wielki mecz 17 lipca w Pasadenie przeciwko Brazylii to była dla Paulo szansa życia. Spotkanie trwało 120 minut, a w tym czasie nie padły żadne bramki. Maldini z Barezim w obronie znakomicie wywiązywali się ze swoich obowiązków, mając naprzeciwko szalonych Romario i Bebeto. Ostatecznie o wszystkim musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Na początku spudłował Franco Baresi, pudłowali też jednak Brazylijczycy, a w bramce Włochów dobrze prezentował się Gianluca Pagliuca. Brazylia prowadziła 3-2, kiedy do ostatniego karnego podszedł wielki Roberto Baggio. Idol Włochów, ikona tamtej epoki, spojrzał na stojącego w bramce Claudio Taffarella. Wziął długi rozbieg, a potem fatalnie przestrzelił. Co z tego, że Maldini znowu znalazł się w 11 turnieju, otrzymał nawet nagrodę FIFA Fair Play, skoro na końcu puchar kolejny raz wymknął się z rąk. Jeszcze bliżej sukcesów Włosi byli na Euro 2000. Marco Del Vecchio dał Włochom prowadzenie w 55 minucie w finale w Rotterdamie przeciwko Francji. Wydawało się, że tym razem się uda. Paulo znakomicie kontrolował lewą stronę, nie pozwalając Francuzom na nic. Ale w 94 minucie, już w doliczonym czasie gry, Sylvain Wiltord wyrównał. Potem przyszła dogrywka, 103 minuta i David Trezeguet. To był strzał, który rozwalił Włochów na kawałki. To był jeden z najbardziej bolesnych momentów mojej kariery, wyznał potem Paulo. Byliśmy tak blisko, kontrolowaliśmy mecz, graliśmy dobrze. Ta jedna akcja wszystko zniszczyła, opowiadał Maldini. Ostatni raz w kadrze zagrał na mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku. Włochy zawiodły, odpadając już w 1/8 finału po przegranej z Koreą Południową w kontrowersyjnych okolicznościach. To tam główną rolę odegrał sędzia Byron Moreno. Maldini zaraz po meczu powiedział, że to było najgorsze sędziowanie, jakie widział w życiu. Po latach dodał, że już przed meczem przeczuwał złe intencje arbitra. Wynikało to z tego, że zawsze przed meczami Damiano Tommasi miał zwyczaj podawać rękę arbitrom, ale Moreno totalnie go spławił. W 2002 roku po mundialu straciłem panowanie nad sobą, wyznał w wywiadzie dla Sky Sports. Poczułem się surowo potraktowany przez prasę, mówił Paulo. Mogli mi powiedzieć, że grałem źle, ale nie, że ktoś mnie tutaj holuje. Zaraz potem ogłosił koniec kariery w kadrze. Miał 34 lata, 126 meczów i 7 goli w dorobku. Był trzecim piłkarzem w historii pod względem liczby występów w reprezentacji Włoch. Ciekawostką jest to, że przed mundialem w 2006 roku selekcjoner Marcello Lippi wykonał kilka telefonów do Maldiniego, by namówić go do powrotu do kadry. Piłkarz Milanu jednak odmówił. Chciał być słowny i skoro raz podjął decyzję, to podjął ją na zawsze. Ostatecznie historia napisała przewrotną puentę. Mianowicie Włochy wygrały ten mundial, a Paulo mógł poczuć żal, że nie był częścią tego sukcesu. Wygrał w klubowej piłce dziesiątki trofeów i zdobył setki różnych wyróżnień, ale rozdział kadra zamknął bez żadnego triumfu na wielkiej imprezie. W finale w 2006 roku to Fabio Cannavaro jako kapitan był główną postacią Italii. Po 2002 roku Maldini oczywiście dalej był ostoją Milanu. Rok wcześniej przyszedł Carlo Ancelotti, a jego kadencja była jak powiew świeżego powietrza. Paulo był już po 30. Wielu ekspertów uważało, że powoli będzie gasł, ale Carletto wierzył w jego klasę. Ancelotti wprowadził system, który idealnie pasował do umiejętności Paulo. Maldini mógł wykorzystać swoje doświadczenie, inteligencję i umiejętność czytania gry. W tym wieku nie musiałem już biegać za każdym napastnikiem, tłumaczył potem. Pozycjonowanie i antycypacja stały się jeszcze ważniejsze. Jego współpraca z Alessandro Nestą układała się znakomicie.
Sezon 2002-2003 był magiczny. Milan grał w futbol marzeń, a Paulo w wieku 34 lat przeżywał drugą młodość. W lidze drużyna zajęła 3. miejsce, ale prawdziwe emocje przyniosła Liga Mistrzów. Półfinał z Interem był emocjonalnym rollercoasterem. Kluczowy okazał się gol Andrija Szewczenki. Paulo płakał z radości, miał już w gablocie Ligę Mistrzów, ale teraz pierwszy raz mógł wygrać ją jako kapitan. Finał 28 maja 2003 roku na Old Trafford przeciwko Juventusowi to był mecz, o którym Paulo marzył od lat. Wszystko działo się po włosku. Taktyka, precyzja i zimna krew. Przez 120 minut żadna z drużyn nie potrafiła strzelić gola. Milan miał bezpieczeństwo w tyłach, o które dbali Costa Curta, Nesta, Kaładze i naturalnie Maldini. Ostatecznie o wszystkim rozstrzygnęły rzuty karne, w których bohaterem został brazylijski bramkarz Dida. Potem do triumfu w Europie doszedł jeszcze Puchar Włoch, jedyne trofeum, którego brakowało w gablocie Paulo. W finale Milan pokonał Romę po dwumeczu. To był szczególny moment, wreszcie miałem komplet trofeów, jakie można wygrać we Włoszech. Zachwycał się Maldini. Warto też wspomnieć o tym, że podczas wielkiego finału Ligi Mistrzów na trybunach był jego ojciec Cesare, który też kiedyś wygrywał to trofeum jako kapitan. To było coś magicznego, myślałem o tym przed finałem, a potem faktycznie to się wydarzyło. Zauważcie, że w nazwisku Maldini zawierają się wszystkie litery tworzące słowo Milan. Być może to nie przypadek, ja w tym widzę wielki sens, opowiadał Paulo. Na koniec 2003 roku zajął 3. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, tuż za Pawłem Nedvedem i Thierry Henrym. 25 września 2005 roku Paulo pobił rekord Dino Zoffa, stając się piłkarzem z największą liczbą występów w Serie A. Tydzień później w meczu z Reginą strzelił jedyny dublet w swojej karierze. Zawsze lubiłem atakować, chociaż stosunek stworzonych okazji do strzelonych goli jest zdecydowanie deficytowy, przyznawał ze śmiechem. Miał już wtedy 37 lat i ciągle był na topie. Co więcej, Milan Ancelottiego nie zdejmował nogi z gazu. Finał Ligi Mistrzów 25 maja 2005 roku w Stambule przeciwko Liverpoolowi miał być koronacją wielkiej ery Milanu pod wodzą Carletto. Paulo otworzył wynik już w 51 sekundzie, najszybszym golem w finale Ligi Mistrzów w historii. Automatycznie stał się też najstarszym strzelcem gola w finale. Do przerwy Milan prowadził 3-0, a Maldini był o włos od wygrania 5. Ligi Mistrzów w karierze. Ale druga połowa była koszmarem. Liverpool wyrównał 3 golami. Steven Gerrard, Wladimir Szmicer, Xabi Alonso to oni wpisywali się na listę strzelców. Paulo patrzył z niedowierzaniem, jak największy triumf zamienia się w tragedię. Świat stanął na głowie, wspominał Carlo Ancelotti w swojej autobiografii. Wskazówki mojego zegarka zaczęły przesuwać się w odwrotną stronę. Panie i panowie, oto zaczął obowiązywać czas apokalipsy. Musiały minąć aż 2 lata, żeby tę otwartą ranę udało się uleczyć. Finał w maju 2007 roku to był triumf doświadczenia nad młodością. Milan wygrał 2-1 po dublecie Filippo Inzaghiego, a Paulo w wieku 38 lat i 331 dni stał się najstarszym kapitanem, który podniósł Puchar Europy. 5. w jego karierze, a 2. jako kapitan. Ta zemsta była słodka, przyznał potem. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy skończeni, że doświadczenie może wygrać z młodością. Liverpool był drużyną przyszłości, ale my mieliśmy coś, czego oni nie mieli. Zadrę i pamięć o Stambule. To był jeden z najpiękniejszych momentów mojej kariery. Poprowadzić Milan do Ligi Mistrzów w wieku prawie 39 lat. To było jak sen, opowiadał Maldini. Paulo był jak wino, z wiekiem stawał się lepszy, mówił Ancelotti. W 40 roku życia grał lepiej niż wielu 25-latków. Jego długowieczność była wręcz niewiarygodna. Do tego cały czas był wierny jednym barwom. Wszyscy mówią, że Ronaldo jest dziś wzorem profesjonalizmu, ale Paulo Maldini robił to już 20 lat temu. Opowiadał z kolei Brazylijczyk Kaká. Pokazał nam wszystkim, jak należy dbać o siebie, żeby grać na najwyższym poziomie przez tak długi czas. Z kolei Andrij Szewczenko nazwał Maldiniego najbardziej pracowitym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek widział w karierze. Piękną laurkę wystawił mu też słynny brazylijski Ronaldo, który na przełomie wieków był gwiazdą Serie A. Paulo Maldini był najtrudniejszym obrońcą w pojedynkach 1 na 1. Był praktycznie nie do przejścia. Opowiadał Il Fenomeno. W piłce musisz się zaadaptować i wiedzieć, jak zarządzać swoją energią. W młodości polegałem na szybkości i sile. Z wiekiem zrozumiałem, że inteligencja jest ważniejsza. Nauczyłem się czytać grę tak, żeby być zawsze krok przed przeciwnikiem. Środek obrony to pozycja dla mądrych graczy. Trzeba myśleć za całą drużynę, przewidywać akcje przeciwnika, organizować styl bronienia.
tłumaczył Maldini. Sezon 2008-2009 był ostatnim w karierze Paulo. Miał wtedy 40 lat, ale nadal grał na wysokim poziomie. W lidze wystąpił w 30 meczach, pokazując, że wiek to tylko liczba. 18 kwietnia 2009 roku Paulo oficjalnie ogłosił, że kończy karierę po sezonie. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, przyznał. Ale czułem, że to właściwy moment. Wolę odejść za wcześnie niż za późno. Ostatni mecz na San Siro 24 maja 2009 roku przeciwko Romie był wzruszającą ceremonią. Chociaż oczywiście z lekką nutką kontrowersji, bo zbiegło to się ze słabym okresem Milanu i z kolejną porażką. Niektórzy dziennikarze zwracali uwagę na obraźliwe transparenty, chociaż to, co liczyło się najbardziej, to owacja na stojąco dla legendy klubu. Potem 31 maja 2009 roku w meczu z Fiorentiną Paulo rozegrał swój ostatni mecz w karierze. Miał na koncie 902 spotkania w koszulce Milanu i 1028 meczów w całej karierze. Milan wygrał 2-0, a Paulo otrzymał kolejną owację na stojąco, tym razem na stadionie Fiorentiny. Zaraz potem ściął włosy, jakby chciał zademonstrować, że pewien etap się skończył. Milan wycofał numer 3 z użytku po odejściu Paulo z zastrzeżeniem, że może go nosić tylko jeden z jego synów, jeśli oczywiście dostanie się do pierwszej drużyny. W 2020 roku na San Siro zadebiutował Daniel Maldini, ale ani razu nie grał z legendarnym numerem. Dzisiaj jest piłkarzem Atalanty Bergamo, poza tym ma na koncie mecze w reprezentacji Włoch, co pokazuje niesamowitą sztafetę pokoleń. Cesare Maldini, Paolo Maldini, a dzisiaj Daniel. Jak sami widzicie, to jest naprawdę niesamowita piłkarska opowieść. Paolo Maldini to więcej niż legenda futbolu, to symbol epoki, która odeszła bezpowrotnie. Epoki, gdy piłkarze spędzali całą karierę w jednym klubie i gdy pieniądze nie były czynnikiem numer jeden. To były czasy, gdy elegancja była równie ceniona jak skuteczność. Futbol to była sztuka, teraz to biznes, mówił Paulo w jednym z wywiadów. Nie osądzam, taki jest po prostu świat. Ale cieszę się, że grałem w czasach, gdy emocje były ważniejsze od zysków. Jego wpływ na futbol wykracza daleko poza statystyki. Pokazał, że można być wielkim mistrzem i pozostać dżentelmenem, że można wygrywać z klasą i przegrywać z godnością, że futbol to pewien kodeks, pewne wartości, a nie tylko banknoty i słupki z zasięgami. Gdybym jako dziecko miał napisać najpiękniejszą historię, jaką tylko mógłbym sobie wyobrazić, to na pewno nie byłaby wspanialsza od tej, którą przeżyłem, powiedział na koniec kariery. I myślę, że to jest esencja tego piłkarza, zawodnika, który naznaczył całe pokolenie, bo to na nim wychowali się Rio Ferdinand, Fabio Cannavaro, Sergio Ramos czy Carlos Puyol. Kolejni wielcy gracze wielkich klubów. Każdy z nich opowiada o tym w wywiadach. Innymi słowy, Paolo Maldini to żywa legenda, która na zawsze pozostanie wzorem do naśladowania. W sumie to nie chcę tego odcinka rozciągać w nieskończoność, więc pominąłem wątek tego, co Maldini robi po karierze. Powiem tylko skrótowo, że nie został trenerem jak ojciec, choć namawiał go kiedyś do tego Roman Abramovich. To było w czasach, kiedy miał zostać asystentem Carlo Ancelottiego w Chelsea. Maldini w 2018 roku wrócił do Milanu jako dyrektor sportowy klubu. W 2023 pożegnał się z tą rolą w wyniku napięć z kierującym klubem Jerem Cardinale. Wciąż kocham Milan, ale klub powinien ufać ludziom takim jak ja. Dziś mamy na pokładzie nowy zarząd, ale znajdują się w nim ludzie, którzy nie mają poszanowania dla tożsamości Milanu. Proszę, szanujcie historię tego klubu, zaapelował na koniec. I tutaj zakończę tę historię. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo. Dzięki za komentarze i łapki w górę. Obiecuję, że w nowym sezonie na kanale będzie więcej różnorodnych filmów, nie tylko biografie piłkarzy jak ostatnio. Ostatnio dużo myślę nad kilkoma stałymi cyklami. Oczywiście chętnie wysłucham tutaj Waszego zdania, czego brakuje na piłkarskim YouTubie i co warto zrobić. Każdy głos się przyda. Pozdrawiam i do następnego.